Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok i tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia, wyspa skarbów, na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia, w głąb historii i krajobrazów. Syrakuzy i Modica. Przed nami wizyta w dwóch niezwykłych miejscach na Sycylii, na południowym wschodzie. Pierwsze z miast to Syrakuzy. Założone przez Greków w 734 roku przed naszą erą, przez wieki odgrywały kluczową rolę w basenie Morza Śródziemnego. Po upadku greckiego miasta Syrakuzy stały się częścią Imperium Rzymskiego. Później były rządzone m.in. przez Arabów i Normanów. Syrakuzy zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1693 roku zostały odbudowane w stylu baroku sycylijskiego. Współczesne Syrakuzy w sposób naturalny dzielą się na dwie części. Na stałym lądzie znajdują się antyczne ruiny i nowsza część miasta. Druga część znajduje się na wyspie Ortygia. Tu rozciąga się kolebka Syrakus. Wyspa Przepiórek, bo tak należy tłumaczyć nazwę Isola di Ortigia, zajmuje mniej niż kilometr kwadratowy. Na niewielkiej przestrzeni skupiona jest ogromna ilość zabytków. Po przepiórkach na Ortygii nie ma dziś śladu, ale nawet gdyby były, to wystraszyłby je dziś tłum turystów. Wśród wąskich uliczek wyszukujemy nasz apartament. Niewielkie kamieniczki są tu mocno ścieśnione. Pojawiamy się w obiekcie Fronte Mare Apartments. Jest tuż przy brzegu i oferuje piękne widoki na Morze Jońskie. Nasz apartament ma sypialnię na antresoli, ma też jacuzzi w salonie. Tego jeszcze nie było. Położenie jest doskonałą bazą wypadową na zwiedzanie Ortygii. Zwiedzanie zabytkowej części Syrakus, wyspy Ortygii, rozpoczynamy od centralnego miejsca. To Piazza Duomo, czyli plac katedralny. Znajduje się w miejscu dawnej greckiej agory, która była centrum politycznym i religijnym. Obecny wygląd Piazza Duomo jest efektem przebudowy po trzęsieniu ziemi w 1693 roku. Wyróżnia się tu ratusz, który mieści się w imponującym pałacu Vermexio. Przy placu położony jest także pałac arcybiskupów i kościół świętej Łucji. Zacznijmy od największej świątyni. To katedra w Syrakuzach. Powstała na fundamentach antycznej świątyni Ateny, zbudowanej w VI wieku przed naszą erą przez Greków. W czasach rzymskich świątynia Ateny pełniła funkcję centrum religijnego, a następnie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa została przekształcona w kościół. Był tu też i meczet. We wnętrzu katedry zachowano surowość starożytnych fragmentów, które kontrastują z bogactwem barokowych dekoracji. Całość wieńczy ołtarz główny z marmuru i licznych złoceń, którego centralną część stanowi obraz Narodzenie Najświętszej Marii Panny z XVII wieku. Nawę główną przykrywa XVI-wieczny strop drewniany. Jedną z kaplic poświęcono patronce miasta świętej Łucji. W katedrze przechowywane są jej relikwie – żebro i lewe ramię. Symbolem męczeństwa świętej Łucji są jednak oczy. Według legendy oczy świętej Łucji zostały wyłupione podczas tortur, ponieważ były symbolem jej piękna i duchowego światła. Niektóre przekazy mówią, że to sama Łucja usunęła oczy, aby zniechęcić adoratorów, gdyż chciała się poświęcić Bogu. Jest patronką niewidomych i osób mających problemy ze wzrokiem. Katedra w Syrakuzach to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także żywe muzeum.
które opowiada historię miasta i jego mieszkańców. Kolejnym zabytkiem placu katedralnego w Syrakuzach jest opactwo świętej Łucji. Fasada świątyni jest nieco skromniejsza, wnętrze także o wiele spokojniejsze. Zobaczymy tu XVIII-wieczne freski. W kościele świętej Łucji warto też zwrócić uwagę na charakterystyczną mozaikę podłogową nawiązującą do stylu hiszpańskiego. Niegdyś cennym dziełem przechowywanym w kościele świętej Łucji był obraz Caravaggia Pogrzeb świętej Łucji. Obraz przeniesiono do Bazyliki świętej Łucji, a tu pokazywana jest jedynie reprodukcja. Powróćmy jeszcze na plac Piazza Duomo. Zwykle w sezonie są tu tłumy odwiedzających. Nam trafiło się jeszcze więcej. W dniach, w których odwiedzaliśmy Syrakuzy, zorganizowano tu szczyt grupy G7 do spraw rolnictwa. Wprawdzie mogliśmy podziwiać wystawy, ale powodowało to spore problemy w komunikacji i przeszkadzało w podziwianiu zabytków. Przenieśmy się teraz do kolejnego miejsca, które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem odwiedzających. To źródło Aretuzy. Geologicznie to naturalne źródło, z którego woda przedostaje się przez skały, by z niewielkiego stawu wpłynąć do morza. Według mitologii nimfa Aretuza, uciekając przed bogiem rzeki Alfejosem, schroniła się w Syrakuzach, gdzie bogini Artemida lub rzymska wersja Diana przemieniła ją w źródło wody. Alfejos nie zaprzestał jednak pościgu i w końcu połączył swoje wody z wodami Aretuzy. Miejsce należy do nielicznych w Europie, gdzie dziko rośnie papirus. Jeśli chcecie sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać przemiana Aretuzy w źródło, oczywiście możecie użyć wyobraźni, ale można też udać się na plac Archimedesa. Jedno z popularnych miejsc w Syrakuzach otoczone jest eleganckimi pałacami, a w centralnym miejscu stoi okazała fontanna Diany. Diana, usytuowana pośrodku jako bogini łowów, ma łuk i psa. Była opiekunką Ortygi w czasach greckich. U jej stóp znajduje się właśnie Aretuza, która jest przemieniana w źródło. Wokół znajdują się postacie 4 trytonów, czyli bóstw morskich. Nazwa placu Archimedesa nawiązuje do słynnego uczonego, który mieszkał w Syrakuzach za czasów greckich. To właśnie gdzieś tu, na tych uliczkach, Archimedes wybiegł z wanny, krzycząc Eureka, co znaczy znalazłem. A miał sprawdzić, czy królewska korona została wykonana w całości ze złota. I właśnie siedzący w wannie miał zrozumieć, że objętość wypartej wody jest równa objętości zanurzonego ciała. Donosimy, że współcześnie nikt nie biega nago po ulicach Syrakus. Na końcu nadmorskiej promenady, na południowym, samym krańcu Ortygi, stoi zamek Maniacze, wzniesiony przez Fryderyka II w XIII wieku. Swoją nazwę otrzymał od bizantyjskiego generała. Zamek zaprojektował architekt odpowiedzialny także za budowę zamku Ursino, który zwiedzaliśmy w Katanii. Każdy z boków zamku ma 51 metrów i 4 okrągłe wieże na rogach. W historii obradował tu parlament sycylijski, budowla była więzieniem, teraz jest placówką muzealną. Z samego krańca wyspy Ortygia przenosimy się na północ, na część lądową, Syrakus. Ta modernistyczna budowla jest widoczna z daleka. To sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej z Syrakus. Nowoczesny budynek ma łączną wysokość ponad 100 metrów. Sanktuarium zostało wzniesione na pamiątkę cudownego wydarzenia z 1953 roku. A dotyczyło płaskorzeźby Matki Boskiej, z której popłynęły łzy. Centralną część wnętrza kościoła stanowi ołtarz z relikwiarzem, według kościoła zawierającym łzy Maryi. W nawach bocznych usytuowano 8 kaplic. Sanktuarium mieści także muzeum, które dotyczy tutejszego cudu.
Od progu świątyni czujemy od razu ogromną przestrzeń i niezwykłą wysokość. Smukłe podpory wznoszą się niemal dotykając nieba. Ta wysokość nadaje miejscu wrażenie nieskończoności. Na szczycie stożkowatej konstrukcji znajduje się posąg Matki Boskiej Płaczącej. Nietypowy wygląd całej budowli ma kształtem przypominać łzę. Zainteresowanych o wiele starszymi zabytkami zupełnie nieopodal zaprasza Muzeum Archeologiczne w Syrakuzach. To prawdziwa skarbnica starożytności i jedna z najważniejszych placówek poświęconych czasom antycznym. Poszczególne sekcje tematyczne i piętra przedstawiają prehistorię i epokę brązu, okres grecki, epokę rzymską i późnoantyczną i kolekcje historycznych monet. Znajdziemy tu cenne wazy greckie, liczne rzeźby, a jednym z najcenniejszych zbiorów jest sarkofag Adelfi, bogato zdobiony grobowiec z wczesnochrześcijańskiego cmentarza w Syrakuzach. Wizyta w muzeum to podróż przez tysiące lat historii. A jeśli będziecie chcieli przyjrzeć się dokładnie wielu eksponatom, może Wam zająć nawet kilka godzin. Ale dzięki temu można zrozumieć, jak różne cywilizacje wpłynęły na rozwój tego niezwykłego regionu. Pozostajemy w części lądowej miasta i pojawiamy się w jednym z ośrodków starożytnych Syrakus – Neapolis. Park archeologiczny Neapolis położony jest malowniczo u stóp i częściowo na wzgórzu Temenite. Nasze zwiedzanie tego muzeum pod gołym niebem rozpoczynamy od rzymskiego amfiteatru, który powstał w I wieku przed naszą erą. Jest największym na Sycylii i jednym z największych rzymskich amfiteatrów we Włoszech. Wykorzystuje naturalny układ terenu, osadzony jest na zboczu, a dolna część jest wyrzeźbiona w skale. Organizowano tu występy gladiatorów, polowania na zwierzęta i przedstawienia wodne. W centrum areny znajduje się czworokątna sala, były tu maszyny używane do pokazów. Nie sposób nie dostrzec ogromnych rzeźb. To dzieła Igora Mitoraja. W czasie naszego pobytu w Syrakuzach trwała wystawa artysty. Większość rzeźb prezentowano właśnie w Parku Archeologicznym Neapolis, ale także w wielu miejscach na terenie całego miasta. Nasze kroki kierujemy teraz do Teatru Greckiego. Monumentalna budowla powstała między V a III wiekiem przed naszą erą. Służył jako miejsce występów, kultu, wielkich zgromadzeń ludowych, był siedzibą publicznych procesów, a w czasach, kiedy po Grekach przyjęli go Rzymianie, został przystosowany do rozrywki. Widownia teatru ma 67 rzędów, całkowicie wykutych w skale. Jak zawsze w tego typu greckich założeniach liczyło się nie tylko to, co na scenie, ale cały panoramiczny widok dla widzów. Podziwiano nie tylko występy, ale część miasta i Morze Jońskie. Współcześnie amfiteatr został przystosowany do obecnych wymogów widowisk. To z pewnością wielka atrakcja dla widzów, ale zaburza widok starożytnego amfiteatru. Nad teatrem znajduje się wykuty w skale taras z niszami. W centrum muru znajduje się Grotta de Ninfeo, czyli jaskinia nimfy. Doprowadzana tu woda płynie z wciąż funkcjonującego greckiego akweduktu. Stąd woda płynęła do systemu hydraulicznego teatru. Przenieśmy się w kolejne miejsca Parku Archeologicznego Neapolis. Znajdują się tu także starożytne kamieniołomy. Służyły też później jako więzienia czy nekropolie. Jedna z jaskiń jest najsłynniejsza. Wchodzimy z wielkim zaciekawieniem między potężne skały.
Miejsce zostało nazwane uchem Dionizjusza, to za sprawą niesamowitej akustyki. Ówczesny władca Syrakus, Dionizjusz, miał tu przetrzymywać więźniów, a dzięki doskonałej akustyce mógł ich też podsłuchiwać. Park zachwyca nie tylko swoją historią, ale i niepowtarzalnym klimatem. Połączenie antycznych ruin z bujną śródziemnomorską przyrodą sprawia, że to miejsce jednocześnie tętni życiem, ale i napawa spokojem. Widok na otaczające wzgórza, a z drugiej strony błękitne morze dopełniają tego niezwykłego doświadczenia. Labirynty jaskiń pozwalają wręcz wyczuć szepty dawnych wieków. Gdy nadchodzi wieczór, powracamy do zwiedzania wyspy Ortygi, tym razem w nocnym wydaniu. Ilość turystów wydaje się jeszcze większa niż za dnia. Ale wyjątkowe budynki są ponad tą przyziemnością. Stoją w bezruchu, ale wydają się grać w tym teatrze światła i cienia. Rozpoczynamy od samego krańca wyspy i zamku Castello Maniace. Nocą zamek wydaje się wynurzać z morza. Piazza Duomo jeszcze piękniej pokazuje swą barokową duszę. Poszczególne budynki zdają się lśnić niczym marmurowe klejnoty. Niezmiennie nad placem panuje katedra. Dostojnie i elegancko prezentuje się ratusz. Z pewnością każdy wzrok skieruje także w stronę Pałacu Arcybiskupów, by ostatecznie zamknąć tę przestrzeń widokiem kościoła świętej Łucji. Nie sposób nie dostrzec także i współczesnego aspektu i tego, co trafiło nam się w czasie pobytu, czyli szczytu G7. Można powiedzieć, że Syrakuzy stały się miejscem, gdzie sztuka współgrała z nauką. Ale czyż nie było tak od wieków? Pojawiamy się na placu Archimedesa, który o nauce w Syrakuzach przypomina nam najbardziej. Ale na bok szkiełko i oko, bo stojąca w centrum fontanna Diany przenosi nas w centrum wydarzeń mitologicznych. Zamieniona w źródło Aretuza wciąż wypływa u brzegu morza, by szybko skończyć swój bieg w morskich falach. Zanim to jednak zrobi, prezentuje się pięknie w nocnym otoczeniu ku rozkoszy tłumów. Nieopodal źródła Aretuzy trafiamy na koncert operowy. Każdy dźwięk, każda aria wypełnia noc emocjami i podniosłością. Syrakuzy to miasto, które czy nocą, czy za dnia, co krok odkrywa swoje sekrety. To podróż przez światło i cień, historię i sztukę, przez dźwięki i ciszę. W wyjątkowy sposób kończy się nasz pobyt w Syrakuzach. Czas odkryć kolejne niezwykłe miejsca na Sycylii. Pozostając na południowo-wschodnim krańcu Sycylii, nie możemy sobie odmówić wizyty i w tym mieście. To Modica. Kiedy pojawiamy się na wzgórzu nad miastem, ten wyjątkowy widok całkowicie tłumaczy potrzebę odwiedzenia tego miejsca. Widok na Modikę to spektakl, który przypomina malarskie arcydzieło.
gdzie światło, cień i harmonia architektury splatają się w zachwycającą kompozycję. Modica, tak jak i inne sycylijskie miasta, była na przestrzeni lat grecka, rzymska, arabska czy normańska. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku trzeba było ją prawie całkowicie odbudować. Renowacja w stylu sycylijskiego baroku nadała miastu obecny kształt. To malowniczo położone jest na dwóch przeciwległych wzgórzach i dolinie pomiędzy nimi. Stare miasto składa się z dwóch dzielnic: Modica Alta, czyli wysoka, i Modica Bassa, czyli niska. W Modice warto zwrócić uwagę na katedrę świętego Piotra, zbudowaną w XIV wieku i przebudowaną w wieku XVII. W mieście także możecie odwiedzić zamek hrabiów lub książąt Modici z XIV wieku. Osadzona na skale wieża zegarowa jest charakterystycznym punktem tego miejsca. W widoku na Modikę wyróżnia się majestatyczna katedra świętego Jerzego. Góruje nad miastem jak klejnot osadzony w koronie wzgórza. Odwiedzając katedrę świętego Jerzego trafiamy akurat na sycylijski ślub. Do katedry prowadzi 300 okazałych, szerokich schodów. XVI-wieczna świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Oczywiście głównie za sprawą słynnego trzęsienia ziemi, ale potem także i w kolejnych wiekach, co ostatecznie pozwoliło jej dopiero w pierwszej połowie XIX wieku osiągnąć ostateczny wygląd. Piękne, przestrzenne, jasne wnętrze zachwyca bogatym barokiem. Sycylijskie słońce podkreśla tu wszystkie zdobienia. Pobyt w Modice jest nie tylko wysmakowany wizualnie, ale może być też, wprost mówiąc, smaczny. W końcu w Modice decydujemy się na spróbowanie słynnego sycylijskiego przysmaku. To będzie coś słodkiego i nietypowego. Wybieramy odpowiednią lodziarnię i zamawiamy. Mówiąc wprost, lody w bułce. Tylko nie pytajcie, dlaczego pakować lody w pieczywo. Bułka to tak naprawdę brioszka, czyli taka chałka o charakterystycznym kształcie. Przechowywana jest przez cały czas oddzielnie, przed przygotowaniem deseru jest przekrajana w pół jak na kanapkę, tylko zamiast szynki czy sera dostajecie lody. Wybór smaków lodów na Sycylii jest olbrzymi. Przecież to Włochy. Lody wkłada się do środka i składa lodowego hamburgera. I zajada. A jakie są odczucia testujących? To wygląda jak hamburgery z lodami. Jak smakuje? Mi smakuje jak nasza chałka. Nie wiem, jak się na niej zabrać. Nie? Trzeba zjeść najpierw trochę lodów, Mhm. wyjeść. Nutellą bym ją przesmarował. Szkoda tych lodów. Brioszka ma taki cycuszek. Jest trochę sucha. Powiem wam. Taka atrakcja z tą bułką. Bułka dobra. Nie. Byłaby na śniadanie z masełkiem. No, jeżeli możecie wziąć do domu, żeby potem posmarować sobie nutellą na przykład, to okej. Ale taka zabawa. Spróbowaliśmy za was. To już nie musicie. Kupcie normalne lody.
Chyba jednak pozostaniemy przy klasycznej wersji spożywania lodów. Ale Modica jest słynna na całym świecie nie z powodu lodów w bułce, bo te podawane są na całej Sycylii, ale z powodu czekolady. I dosłownie i w przenośni czekoladowy zapach unosi się nad miastem. Można powiedzieć, że Modica barokiem i czekoladą stoi. To jednak nie jest czekolada, do której przywykliśmy. Czekoladę przywieźli tu już Hiszpanie, którzy specjalną starożytną recepturę najprawdopodobniej przejęli od Azteków. Pojawiamy się w najstarszym zakładzie wytwarzającym czekoladę Modica, istniejącym już od 1880 roku. To Antica Dolceria Bonaiuto. Miejsce przyciąga wielu spragnionych czekoladowej rozkoszy. Czekolada Modica jest wytwarzana inaczej niż zwykłe czekolady. Zamiast kąszowania wykorzystuje się tu ręczne mielenie, co nadaje czekoladzie szczególną, ziarnistą konsystencję i aromatyczny smak. Czekolada wytwarzana jest na zimno, w temperaturze do 45 stopni. Do masy dodaje się cukier, ewentualnie cynamon, wanilię, imbir czy chili lub startą skórkę cytrynową, ale nie dodaje się masła kakaowego. Gotową masę wlewa się do foremek w postaci grubych batoników. W zakładzie Antica Dolceria Bonaiuto każdy smakosz będzie podjęty jak wyjątkowy gość i poczęstowany wieloma smakołykami, których wspólnym mianownikiem jest czekolada Modica. Ostatecznie decydujemy się na kilka rodzajów czekoladowych przysmaków, a na miejscu próbujemy czekoladę pitną. Tu może być zaskoczenie, bo jest ona zimna. Taką właśnie tu podaje się latem. Wyjątkowy smak tego cuda na długo ma się w ustach, a w pamięci zapada na zawsze. Tak jak i wizyta w tym niezwykłym mieście. Żegnamy się z tym pięknym widokiem. Modica jawi się jako mozaika piaskowych odcieni, gdzie ciepły kolor wapienia dominuje nad krajobrazem, kontrastując z zielenią wzgórz i błękitem sycylijskiego nieba. Nie omijajcie Modiki na planie waszej podróży po Sycylii, bo stracicie naprawdę wiele. Jestem w niebie. To czas, by poznać kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii.